Witam wszystkich, Artbike z tej strony. Właśnie zajechałem do sklepu po materiał do mojej przyczepy. Zaraz wam coś pokażę, tylko się kurde nie śmiejcie, no nie? Co my tu mamy? Tak, mamy deseczki, mamy listeweczki, no mamy wszystko, więc co? No ładujemy, nie? Hej, Artur z kanału Artbikes, tutaj na tle tej pięknej ściany, którą zrobiłem z tych paneli, które mi tam zostały. Także pewno byście chcieli zobaczyć, jak tam przyczepa na jakim etapie jest, bo widziałem, tam już paru subskrybentów jest, także jakieś osoby zainteresowały się tym projektem, przyczepą za 500 zł, chociaż muszę wam powiedzieć, że no niestety projekt się trochę rozrósł i wydaje mi się, że to będzie więcej jak 500 zł. No 500 to był tylko zakup, nie? No ale nic, mam wszystkie rachunki zachowane, policzę i wszystko wam powiem. A więc co, no odwracamy, powiem wam, że jest jakieś 85% już rzeczy zrobionych. Wyszedłem na zewnątrz, żeby wam pokazać, przyczepa ma nowe miejsce. Tu jest przyjemnie, fajnie. A stoi na parkingu koło mojej siostry. Siostra się zlitowała, powiedziała: Artur, stawiaj, nie ma problemu. A co, idziemy do środka, zobaczymy, co tam zrobiłem, nie? Ale zanim wejdziemy do środka, pokażę wam na dachu moje panele słoneczne, jak zamontowałem. Jest to doraźnie panel 100W zamontowany na dachu, ale tam obok będzie drugi panel 100W, ponieważ mam 3 takie panele i muszę coś z nimi zrobić. A więc wchodzimy do środka. No i proszę bardzo, przyczepa prezentuje się tak. O, właśnie jedzie pociąg, siostra mieszka blisko pociągu. I zobaczcie, dzisiaj właśnie przyjechałem, kupiłem te materace, wszystkie zapłaciłem za nie 25 funtów. No jak widać, powiem wam, ta ściana nawet prezentuje się fajnie. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale te czarne panele, takie kurcze z tym brokatem, są nawet fajnie się komponują. Powolutku postaram się wam wszystko pokazać. Widzicie, na razie podłogę pomalowałem farbą olejną, ale później będę kładł wykładzinę, może jutro albo pojutrze. Na razie chcę skończyć malowanie. Także system jest off-gridowy, są 2 akumulatory 50A. Nowe. Dziękuję osobie, która mi te akumulatory po prostu podarowała. No niestety osoba chce być anonimowa, ale bardzo jej dziękuję. Jeżeli ogląda ten film, no to dziękuję ci bardzo. No popatrzmy, tu mamy kontroler. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieli. Aktualnie mamy 13,5 V na baterii. Jedna osoba mówiła mi właśnie o tym, żeby nie używać tych złącz USB i faktycznie nie warto ich używać, bo zobaczcie, co się dzieje. Jak włączam światło, to tutaj przygasa cały ekran, także ja tego nie używam. Lepiej używać wszystko po prostu z akumulatora. No tu mamy oświetlenie LEDowe, tak zwane oświetlenie na noc, nie? Takie sexy. Widzicie, tu się świecą te LEDy, no nie, fajnie to w nocy wygląda. No jeżeli chodzi o oświetlenia, to zobaczcie, kupiłem tutaj właśnie takie dzisiaj LEDowe 2 oświetlenia i one będą zamontowane tutaj na górze. No co tam, sprzęt stereo, jakbyście chcieli sobie kupić, to wam przybliżę. Jest to bardzo, naprawdę bardzo fajne urządzenie, które ma w sobie czytnik kart USB i wzmacniacz 100 W. I to naprawdę jest 100 W. To ma taką pizdę, że historia. Podłączyłem do tego głośniki Samsunga z wieży, która no niestety już przestała żyć. No tutaj jest jeden głośniczek. Tu macie drugi głośniczek. No i oświetlenia. No to co, stare oświetlenia zostawiłem. Fajnie wszystko działa. Trochę musiałem w instalacji pogrzebać, aby to wszystko, wiecie, współpracowało, zaczęło współpracować, także nie ma żadnego problemu. O, cyk. Teraz wszystko zostało włączone. No i co tam będę wam jeszcze chciał pokazać? No tutaj, tak jak powiedziałem, wszystko zrobiłem. No może pokażę wam, o, tą półkę, zobaczcie. O, widzicie? Półeczkę zrobiłem tam na górze. Zamontowałem telewizor, który kupiłem za 10 funtów. Tutaj, gdzie mieszkam, Wiotokseter. No to tam przyszło, widzicie, lusterko. No i tutaj z tyłu zrobiłem coś takiego, ponieważ chciałem dużo miejsca, a chcę mieć jakąś taką małą kuchnię, to zrobiłem taką, coś takiego jak taką półkę, czy nie wiem nawet jak to nazwać. I tak myślę, gdzie zamontować teraz ten sink, ten zlew, ponieważ kupiłem go dzisiaj za 5 funtów. On jest w miarę duży
I mam taką opcję, zobaczcie, to jest otwierane do góry. To jest otwierane do góry. Ja ten sink chyba założę tam po prostu w środku. I on będzie po prostu otwierany. Jak będę chciał sobie coś ugotować, to będę to po prostu otwierał do góry. Później wam pokażę. Postaram się jeszcze w tym odcinku. No jeżeli chodzi o łazienkę, to zobaczcie, ona jest do wykończenia. Także trzeba listwy dać narożne. Wszystko trzeba bardzo dobrze uszczelnić. No tutaj już zobaczcie, zacząłem dawać listwy, silikon. Na dole jest, zobaczcie, płyta. Po boku jest płyta tak samo plastikowa. No wszystko będę musiał tak obkleić. No i na środku, wiadomo, wywiercić jakąś dziurę, tak aby spływała sobie woda. No tu jeszcze taki rzut mały na przyczepkę. Powiem wam, fajnie jest teraz. Miałem dużo przyczepek, ale rozłożenie takie jak jest teraz jest fajne, bo można sobie po niej pochodzić. I wiecie, jest dużo miejsca. Można sobie kajak teraz włożyć, rower włożyć. Mi się wydaje, że rozwiązanie tego typu, że ten zlew zamontuję w tym stoliku, który on idzie do góry. No i miał być podwieszany od sufitu. Widzicie, tam nawet zrobiłem taki dzynzel na sznurek, żeby go po prostu podwieszać. Albo dać nogę, jeszcze zobaczę jak to będzie. Albo dam sznurek, albo łańcuszek, albo nogę. Ja go po prostu tam wpasuję i wtedy będę miał dużo miejsca. Jak będę sobie gotował, to będę to po prostu podnosił do góry. No i tam jakiś wąż dam taki miękki. No i wiadomo, jakiś zlew zamontuję, tak żeby to wszystko jakoś współpracowało fajnie. No jeżeli chodzi o 220V, miałem 1000 watową przetwornicę, ale ona niestety coś nie działa, błąd jakiś się w niej świeci, także zastosowałem taką zwykłą 300 watową, przecież w końcu ja tu nie potrzebuję tam Bóg wie ile watów, no nie? No, widzicie, trochę głośno pracuję, będę musiał popracować nad tym wentylatorem, po prostu go stamtąd wypierdzielić. A tutaj wentylatorek sobie chodzi właśnie teraz, także wszystko ładnie pracuje. 220V prąd z zewnątrz, zamontowałem tylko jedną wtyczkę, ponieważ jeden kontakt, tak? Ponieważ więcej nie będzie mi potrzebnych. No nie wiem, co o tym myślicie. Napiszcie tam w komentarzach, czy byście coś jeszcze zmienili. No ale tak jak mówię, to dosyć szybki projekt i to jest taki bieda projekt, wiecie, na naprawdę małe pieniądze. Praktycznie wszystko, co pochodziło z jakichś tam odzysków, śmietników, skipów i tak dalej. No tam macie jeszcze, zobaczcie, USB, 2 wyjścia 2 amperowe. No nic, na razie, pokażę wam później już z wykładzinką. O, już mi się zrobił bałagan, zobaczcie, chwilę, moment, zacząłem coś robić, już mam bałagan. Ale co tam, lampa się świeci. Fajna lampa, powiem wam, fajnie, ładnie daje. Zamontuję sobie ją gdzieś tutaj na suficie. Wyłącznik ma w sobie, także wszystko fajnie będzie pracowało. O, zamontowałem taką kostkę, zobaczcie, końcówki ładnie zaprawiłem. Używałem coś takiego, narzędzie elektryczne. Tu macie praskę. Warto kupić sobie coś takiego. Tu macie do obrabiania końcówek. No i kostkę, wiadomo. No teraz zamontuję takie uchwyty i postaram się tę lampę umieścić tam, gdzie powinna być. No i zamontowałem już tego LEDa. Zobaczcie, od spodu wygląda tak. No nie jest za ciekawie, ponieważ jest ta kostka widoczna, ale jeżeli chodzi o instalację elektryczną w przyczepie, to lepiej, aby wszystkie elementy, które pracują, były na zewnątrz, tak? W razie czego, żeby wiadomo, szybko można było sobie je odłączyć. A może i w przyszłości coś sobie można do tego podłączyć, w końcu to jest 12V. No co, włączamy, o, mocno świeci, włączamy wyłącznikiem przy lampce, także nie musimy szukać żadnych tam wyłączników, każda lampka ma swój. No i wyłączamy, no i elegancko. No teraz się wezmę tutaj za to USB, ponieważ jeszcze nie jest podłączone. Będę musiał zamontować wyłącznik, tak aby USB non stop nie działało, ponieważ będzie nam pobierało nasz cenny prąd. Może nie wszyscy wiedzieli, o co mi na początku chodzi, ale ten sink, ten zlew chcę zamontować tutaj. Po prostu będę sobie to otwierał i wtedy, kiedy będę chciał sobie zrobić coś do jedzenia, no to po prostu będę robił.
i będzie fajnie. Później będę go chował i zachowam sobie dalej dużo miejsca w przyczepie na moje tam jakieś rzeczy. No nie wiem, co o tym myślicie. Mi się wydaje, że to jest rozwiązanie w miarę takie fajne, tym bardziej, że zastosuję gumowe węże, tak aby nic mi tam nie popękało, nic nie będzie na sztywno. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekaw. Tak patrzę się, co ja zrobiłem i tak nie wiem, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, ale powiem wam, że normalnie zaoszczędziłem bardzo dużo miejsca, tylko że teraz będę musiał przyglądać się temu zlewozmywakowi. No nie wiem, czy to jest takie fajne, ale ogólnie mi się wydaje, że rozwiązanie jest fajne, jest dobre, ergonomiczne. Nie wiem, co o tym sądzicie. Będę chciał sobie coś ugotować, po prostu rozłożę ten stolik i sobie tam, kurde, ugotuję, no nie? Wiecie, jak to jest gotowanie pod właśnie taką szafką przy plastikowym oknie? No to jest trochę niebezpiecznie, a tutaj jak sobie ten stoliczek rozłożę i będę normalnie, na przykład jak będzie deszcz, będę sobie coś tam gotował w środku, praktycznie na środku przyczepy, może nie całkiem na środku, ale tak większa połowa i duża przestrzeń będzie nad kuchenką, to nie dość, że będę miał ciepło, to jeszcze nie będzie mi nic tam parowało za bardzo, bo widzicie, tutaj na górze mam szyberdach, także jest ok, no nie? Może nie szyberdach, tylko to odpowietrznik się nazywa. No, zaraz rozłożę, pokażę wam, jak to wygląda rozłożone. A tak, zobaczcie, wygląda rozłożone. Widzicie, jest duża przestrzeń nad tym, jakbym kuchenkę położył tutaj na tym metalowym, także elegancko mogę sobie, wiecie, coś robić. Tutaj mam nawet dużo miejsca dookoła, żeby sobie chodzić, nawet mogę wejść tędy bokiem, nie ma problemu. Kurde, mi się wydaje, że rozwiązanie zrobiłem fajne. Tutaj zamontuję jakiś taki zlew na wodę. Po jednej stronie zlew na wodę, co ja mówię, bateria, tak? Po jednej stronie będzie zbiornik na czystą wodę, to akurat mi wejdzie, i po drugiej stronie zbiornik na brudną wodę. I elegancko. No i będzie pan zadowolony, jak to mówią. No nic, dziękuję i zapraszam do następnego odcinku, a w następnym odcinku będzie się działo, bo mam zamiar nią gdzieś wyjechać. Wiecie, tak pomyślałem, w razie nawet jakiegoś grilla albo coś, zobaczcie, tam dziewczyna siedzi w środku, gotuje, no kucharz, może być też oczywiście facet, chociaż ponoć płci mamy około tam 100 czy tam więcej, ale to jest nieważne. I zobaczcie, gotuje sobie ten ktoś tam, nie? I załóżmy, tutaj wystawia tam produkty, albo robi drinki, albo co tam, kurde, kto chce. I można sobie nawet tutaj siedzieć przed przyczepą i nawet fajne rozwiązanie, mi się wydaje. Co o tym sądzicie? Taki na grilla, na coś przed przyczepą. Chyba będę musiał tutaj zrobić jeszcze taki stoliczek. No, zrobię taki stoliczek jeszcze rozkładany. No i tutaj moja Aneta będzie robiła, a tutaj ja sobie będę jadł. Ale se wymyśliłem.